Witajcie kochani, z rana, że tak powiem. Zbieram się do pracy. Chyba zacznę tutaj vlog, bo czemu nie? Którą mamy godzinę? 9. Dzisiaj wyjątkowo późno wychodzę. Wybieram się dzisiaj między innymi na przykład ja tutaj kopię w legowisku. Wybieram się, słuchajcie, dzisiaj do kwiaciarni mojej ulubionej. Może uda mi się jakieś kwiaty kupić, coś, jakieś dekoracje, bo przecież miałam dekoracje robić przed świętami dla Was, więc no takie plany. Na pewno Was zabiorę, pokażę, co tam nowego jest w tym moim ulubionym sklepie z kwiatami. Tam zawsze są tak świeże kwiaty, że po prostu aż miło popatrzeć. Także coś kupię zapewne. Jeszcze nie wiem co, myślałam może o tulipanach albo nie wiem, czy chcę zrobić, wiecie, taką dekorację, że są świeże kwiaty cięte, czy będą jakieś takie z ziemią, jakieś sadzonki. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, co będzie na miejscu i co nam, że tak powiem, w oko wpadnie. Także zapraszam na nowy vlog. Tu, kochani, moja praca wczorajsza, wieczorna, już chyba było dobrze po 9, jak zaczęłam pikować moje pomidorki. Jakie ja te pomidorki mam? One się mi strasznie w ogóle na długość poszły. Były takie wybujałe, ogromne, długie. W zasadzie to się je pikuje, jak mają 4 listki, ale ja tutaj je trochę ratuję, bo w zeszłym roku miałam to samo, bo mam za mało światła w jednym tym pokoju, w którym one stoją. I dlatego tak. Ale to jest bardzo dobra technika, słuchajcie. Tutaj można tu bardzo dobrze sobie z tym poradzić. Jak komuś tak bardzo wybujają pomidory, to należy je przesadzić do większej donicy i po prostu ten korzeń tam jak najbardziej upchać w ziemię, żeby tylko wystawało liście. On sobie potem poradzi. Jakie ja mam, słuchajcie, w tym roku? Mam maskotkę. Maskotka to jest pomidor malutki, takie wiecie, dosłownie taki pomidorek. To jest taka miniaturka w ogóle. One są te pomidorki, tak, mają maksymalnie 25 cm te sadzonki docelowo. Tak, on się nazywa pomidor karłowy maskotka dokładnie. Potem mam duże pomidory paprykowe podłużne od pana Mariana. Słuchajcie, pan Marian to jest sąsiad od mojej mamy z działki. On dał mamie mojej nasiona i te pomidory były bardzo smaczne, więc ja również dostałam te nasiona i próbujemy. I ostatnim moim jakby nasionkiem jest, moją sadzonką już w zasadzie, malinówka. Też od pana Mariana. Pan Marian chyba tutaj zawojuje nasz vlog. Zobaczymy. Mamy w tej chwili, który mamy dzisiaj? 20. Muszę spojrzeć na kalendarz, czekajcie. 28 marca. One dopiero pójdą do gruntu 15 maja. No może ciut wcześniej, bo tu u nas jest trochę wcześniej jakby cieplej, więc można w sumie, mi się wydaje, około 1 maja już nawet sadzić. Zobaczcie, jak tu pięknie. Super, te narcyzy. Zawsze mi się mylą narcyzy, hiacynty. Także wynoszę je na okno i zobaczymy, jak sobie poradzą. Tak, a teraz jesteśmy w mojej ulubionej kwiaciarni, a raczej przed nią. Będziemy coś brać na jakiś... Tu nawet jedna gotowa jest, zobaczcie, ta za 10,50 albo ta za 20, bardzo ładna. Hiacynty za 2,30. Żonkile za 1,80 €. Bardzo lubię te szafirki, ale one przeważnie są drogie, nie wiem czemu. Przynajmniej te duże. Co by tutaj wziąć? To nie mam pomysłu. Co by tutaj wziąć? Uwielbiam frezję. Piękna.
W ogóle tutaj wszystkie kwiaty są bardzo, bardzo świeżutkie. Te chyba będą dobre. Żółte czy nie żółte? Dla mnie taka kawusia to jest bezkofeinowa. Będzie też pyszna. W Bolesławcu. O! Także pijemy kawę z rana. Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest który? Dzisiaj jest, już wam mówię, 30 marca. Jeszcze trochę i będziemy do Polski jechać. Tak. Przed świętami. Przed świętami będziemy do Polski jechać. Znowu coś w domku zrobimy i w ogóle tym razem to bardzo się cieszę, bo przyjedzie moja mama pierwszy raz do mojej teściowej, do Świebodzina, a potem ją zabierzemy do naszego domku, którego jeszcze nie widziała. Także bardzo się cieszymy. To jest takie, wiecie, przeżycie, jak ktoś widzi to pierwszy raz, nie? Mam nadzieję, że nie zawoła Ola Boga, co byście kupili, nie? Ale chyba nie, bo ona jest, że tak powiem, informowana cały czas na okrągło o postępach tam i filmiki dostaje i wiecie, wszystko wie, no po prostu wszystko wie, nie? Także ona też się bardzo cieszy, już sobie kupiła bilet na pociąg tam i z powrotem, więc bardzo to przeżywa, także my też się cieszymy, że będzie z nami przez te parę dni. No, idziemy kawę pić z rana. Dzisiaj w ogóle czas zmienili. Także jest 8:30 rano, a tak człowiek się czuje, jakby było trochę później. No. Maja, idziesz z Pancią na balkonik? Chodź, idziemy zobaczyć, czy o 8:30 jest ciepło, czy o 8:30 jest zimno. Co tu się dzieje na tym tarasie? Jeszcze jest wczesna wiosna, więc się niewiele dzieje. Ale tutaj w to miejsce skoczy w tym tygodniu szafa taka, wiecie, ogrodowo-plastikowa, coś takiego. Strasznie mi irytują te rzeczy tutaj, te rzeczy tam. Chciałabym to fajnie pochować gdzieś do jakiejś właśnie takiej szafy i zamówiłam taką szafę. O, tutaj ten koszyk jest, co ostatnio kupiłam właśnie na Promarku. Tutaj były takie poprzeczki, ja je po prostu, Wojtek w zasadzie je wyciął pięknie i super, znaczy euro był, więc bardzo fajnie się nam przyda. Tu w tych skrzynkach jeszcze nic nie ma, bo jeszcze jest wszystko za wcześnie, ale tutaj zawsze w tych skrzynkach jest pomidory, ogórki. Przeważnie tylko pomidory, ogórki, bo to się najwięcej u nas je. No. A to tutaj jest dlatego, że tutaj w zeszłym roku rosły tuje wszędzie. Było dość ciemno, bo to były stare tuje. W pewnym momencie po prostu zaczęły nam żółknąć. One były bardzo stare. One były jeszcze przed nami, zanim myśmy tu się wprowadzili. I myśmy je wycięli. Zostawiliśmy tylko tą tutaj, sam pień, żeby po prostu suszyła jako poprzeczka, żeby trzymała tą matę jakby. A na zewnątrz rosną laurowiśnie nowe. Tak mniej więcej dotąd już są. Potem wam pokażę. Także no pewnie parę lat zanim urosną porządnie. Mam tu trochę hortensji, mam tu trochę funki, które jeszcze tak za bardzo nie wyrosły, nie wybiły, bo to jeszcze jest, tak jak mówię, wczesna wiosna. Pokażę wam później, co dokładnie mam
posadzone. Tu mam donicę wielką do wyniesienia, bo niestety potłukła się. Także trzeba ją wynieść. No, także idziemy do domku. Dzisiaj zimno. Dzisiaj bardzo zimno. Na śniadanko robimy, słuchajcie, dzisiaj jajecznicę z cebulą. Ja smażę na maśle klarowanym. A potem dodamy sobie jeszcze trochę masła. Jak już będziemy jajka dodawać, bo to masło klarowane się troszeczkę nam straci, jak damy cebulę. A za chwilę damy cebulę i będziemy robić jajecznicę. Tak. A powiesz, wiedzą co robisz? Bagieta. Bagieta wsadziłeś do airfryera. Do frajera, no. Co robisz zającowi? Będę z nim spożywał śniadanie. Podziel się chociaż z zającem. Jelonek? Nie, to jest drugi zając. Drugi też trochę dostanie. Aha, aż dziwne, że Maja tutaj nie jest blisko, bo ona też ma zawsze 1000 głodów na dzień, nie? Obserwują cię zające. Nie, one obserwują lodówkę, a nie mnie. One mają smaka na lodówkę. A, bo tam sałata jest. I marchewki. I marchewki. Co tu jest? A co to jest? Zobacz. A co to za królik? Co to za królik? Pogoniłabym po takim. Jeden i drugi królik. Co to za króliki są? Zaległy się pod twoim nosem. Tak? Zaległy się? Zaległy się. Aha. Tego masła to już nie trzeba dawać. Tego masła. Dziękujemy. Będzie jeszcze tam? Smacznego. Smacznego. Co chcesz? Chcesz wejść?
Chcesz wyjść? Proszę. Idź na spacerek. Pa. Ona lubi tak wyjść, powąchać i 5 sekund później wrócić. Tak? A łobuzica. Patrzcie, zamykam. On już wraca. Ty jesteś aktorka, wiesz? Aktorka jesteś. Co ty masz zamiar cały dzień leżeć? Tak. Zamierzam nic dzisiaj nie robić i pić kawę i czytać książkę. A kto obiad zrobi? Obiad zrobię, niech ci będzie. Jakie już do lasu przyszły do mnie, zobacz. A kto to się tam tuli? Przytulaczka. Kto to się tam tuli? No tak zawsze, tylko wystarczy kocyk wyciągnąć i już jest na tobie. Zresztą sam wiesz, bo na ciebie też wlazuje. Nie, Majka? Dżemka. Dżemka na pańci. Pośniadaniowa. Tak. Gonek. Gonek, tak. Ty się gonek, wiesz? Spajcie, będziesz leżeć sobie, nie? I będziemy oglądać vlogi najlepszych youtuberów. Wszystkie flomarktowe. No to ja się idę dżemnę. No to idź.